Myślisz o korekcji, edytujesz kolejne wokale, znowu miksujesz stopę i bas. Jednak ten miks wciąż nie brzmi tak dobrze, jakbyś chciał. Myślisz może, że to wina wtyczek bądź sprzętu, ale prawda może leżeć znacznie głębiej. Co jeżeli najsłabszą wtyczką w twoim miksie jesteś ty sam i sam nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo jak to? Przecież to na pewno nie ja. A jednak tak może być. Więc robisz kolejny miks, myślisz, że wtyczki go zepsuły, frustrujesz się, dlaczego on w ten sposób nie brzmi, a problem może leżeć zupełnie gdzieś indziej, tam, gdzie byś go pozornie nie szukał. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Miksowanie wcale nie jest takie czarno-białe. Często nie ma tutaj jednej poprawnej decyzji i jednej, która jest kategorycznie tą złą. Kiedy podejmujemy jakieś konkretne decyzje w miksie, często są one podyktowane szeregiem czynników, ale poza tymi oczywistymi istnieją 3 nawyki miksowe, które mogą psuć twoje brzmienie. I mogą psuć je regularnie, a ty nawet pewnie możesz o nich nie wiedzieć. Dodatkowo jest ich znacznie więcej, ale te 3 są najczęściej popełniane przez ludzi. Jeszcze zanim przejdziemy do tych czynników, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, komentarz i suba, bo dzięki temu dotrzemy z tym materiałem do szerszego grona osób i dzięki temu też polepszymy ich miksy. Pierwszy szkodliwy nawyk: skupianie się na detalach zamiast najważniejszych elementów. Zasada 80-20. Przykładowo miksujesz i chcesz właśnie stworzyć perfekcyjny pogłos na wokalach. Skupiasz się na EQ, spędzasz tutaj już 10 minut. Skupiasz się na ustawieniach pogłosu, co zajmuje ci kolejne 15 minut. Pogłos ginie w miksie, więc używasz sidechainu. Minęło właśnie pół godziny, a ten efekt mało wniósł do twojego miksu. Zasada 80-20 twierdzi, że 80% efektów wynika z 20% działań. Czyli za 80% brzmienia całego miksu odpowiada tylko i wyłącznie 20% rzeczy, które w nim robisz. I oczywiście te procenty nie są sztywne i mogą się zmieniać, natomiast dają nam bardzo cenną informację, bo skupianie się na takich detalach nie ma za dużego sensu, jeżeli nie masz odpowiedniego balansu w miksie, pozycjonowania i lokowania elementów w przód i w tył, bądź do tyłu w naszym miksie. Często, kiedy prowadzę ludzi na konsultacjach na moim mentoringu, to wykonujemy taką sesję miksu na żywo. I coś, co ja wtedy obserwuję, to to, że spędzają oni olbrzymią ilość czasu na małych detalach. Jeżeli posłuchałbyś na przykład najlepszych inżynierów dźwięku, takich jak przykładowo Manny Marroquin, to zobaczyłbyś, że oni najpierw pracują z ogólnym wybrzmieniem miksu, a później zajmują się małymi elementami, które wzniosą go na wyższy poziom. I dokładnie dlatego w Mixmaster Pro Level zaczęliśmy od balansu, pozycjonowania, a dopiero na 30 odcinku skupiliśmy się na efektach kreatywnych na wokalu. Oczywiście te efekty są ważne i dają całkiem dużo. Małe detale mają znaczenie. Natomiast pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli masz ciasto, to jego polewa jest w stanie tylko polepszyć wrażenia smakowe, jeżeli ciasto jest dobre samo bez niej. I analogicznie jest w procesie miksu. Drugi szkodliwy nawyk to słuchanie w kółko tego samego fragmentu utworu. I ten szkodliwy nawyk jest właściwie kontynuacją pierwszego nawyku, bo często idą one ze sobą w parze. Przykładowo, kiedy miksujemy projekt na konsultacji, to często jest tak, że wokale nie siedzą nam w miksie, kto nie ma z tym problemu? I co wtedy robią ludzie? Starają się dopracować EQ, kompresję, balans i słuchają w kółko małych, marginalnych zmian. I spędzają oni tak 10, 15, 20, a nawet 30 minut podczas całej sesji miksowej. Co jest jeszcze gorsze, zapętlają oni jeden fragment numeru, przez co z automatu ich słuch się do niego adaptuje i z racji tego, że się adaptuje, nie są oni w stanie podjąć żadnych obiektywnych decyzji dalej w miksie i utkwili w jednym fragmencie, zamiast iść dalej w naszym projekcie. Bo nasz słuch ma pewną niebezpieczną wadę, dlatego że adaptujesz się on do dźwięku. Pomyśl o tym, kiedy na przykład wchodzisz do klubu, z automatu głośne dźwięki ciebie irytują, a po kilku minutach wszystko jest ci już obojętne i ta głośność wcale tobie nie przeszkadza. I dokładnie to samo dzieje się w miksowaniu. Dlatego powinieneś przełączać się pomiędzy chociażby referencjami lub innymi sekcjami utworu, aby uniknąć adaptacji twojego słuchu, bo na drugi dzień obudzisz się i zdziwisz się, jakie decyzje podjąłeś w twoim miksie. Trzeci szkodliwy nawyk: pracowanie od lewej do prawej w spektrum. I tak, o ile nie ma pewnych zasad w miksowaniu,
to tak są pewne rzeczy, które to miksowanie utrudniają i na pewno nie ułatwiają nam całego procesu miksu. Zazwyczaj, kiedy zaczynamy miks, powinniśmy pracować od lewej do prawej w spektrum, czyli zaczynać od częstotliwości najniższych, a później brać się dopiero za przysłowiową górę. I to jest dokładnie powód, dlaczego w Mixmaster Pro Level pracowaliśmy od razu ze stopą i basem, a dopiero później braliśmy się za klapa i resztę elementów, a później instrumenty i na końcu nasze partie wokalne. Robiliśmy to dlatego, że zazwyczaj jest tak, że to częstotliwości najniższe i najniższy środek powodują najwięcej tak zwanego frequency maskingu, czyli najbardziej zakłócają one nasz miks, jeżeli nie są odpowiednio zbalansowane. Z kolei wiele osób zaczyna od podbicia góry i o ile czasami to zadziała i mogą skończyć wtedy z dobrym miksem, to wciąż warto jest mieć pewną strukturę pracy, jeżeli oczywiście chcemy regularnie oddawać świetnie brzmiące miksy. Więc spójrzcie teraz w wasze projekty miksowe i zmieńcie te nawyki, jeżeli je u siebie widzicie, a gwarantuję wam, że potem wasze miksy się polepszą. Tylko musicie naprawdę wdrożyć to w wasze projekty miksowe. A jeżeli chciałbyś więcej wiedzy miksowej, to znajdziesz ją w pierwszym linku pod tym nagraniem. Tam znajdziesz link do Mixmaster Pro Level, czyli do kursu, gdzie wspólnie przechodzimy przez cały miks projektu. W tym materiale to by było już na tyle. Do usłyszenia w kolejnym z wiedzą miksową, na którą zasługujesz.